A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Białoruś ułaskawiła kilkudziesięciu więźniów politycznych. Stany Zjednoczone zniosły sankcje wobec białoruskich linii lotniczych. Zabójca amerykańskiego publicysty Charlie'ego Kirka wciąż pozostaje na wolności. Sąd Najwyższy Brazylii zagłosował za skazaniem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Lewica złożyła wniosek o odwołanie przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ambasador Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych został odwołany z powodu powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Albania jako pierwszy kraj na świecie ma ministra stworzonego przez sztuczną inteligencję. Piątek, 12 września to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Białoruś ułaskawiła 52 więźniów politycznych. Stany Zjednoczone w odpowiedzi ogłosiły zniesienie sankcji wobec białoruskich linii lotniczych Belavia. Ponadto Ameryka planuje ponowne otwarcie swojej ambasady w Mińsku. Opozycjoniści po zwolnieniu z zakładów karnych zostali przewiezieni na Litwę. Tamtejszy prezydent Gitanas Nauseda poinformował, że przyjeżdżając do jego państwa zostawili oni ze sobą drut kolczasty, zakratowane okna i ciągły strach. Zarazem podziękował on prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za doprowadzenie do ich ułaskawienia. Wśród 52 osób zwolnionych ze białoruskich więzień znalazło się również 14 obcokrajowców. 2 z nich to obywatele Polski, z kolei pozostali pochodzą z Ameryki, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zostali oni przewiezieni na litewskie terytorium po rozmowie pomiędzy białoruskim prezydentem Aleksandrem Łukaszenką i wysłannikiem amerykańskiego prezydenta Johnem Colem. Amerykański dyplomata w trakcie spotkania miał przekazać białoruskiemu przywódcy list od Trumpa i jego małżonki oraz prezent w postaci spinek do mankietów z wygrawerowanym konturem Białego Domu. Jednym z tematów rozmów miała być też potencjalna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Mińsku. Wysłannik amerykańskiego przywódcy podczas spotkania z Łukaszenką ogłosił natychmiastowe zniesienie sankcji nałożonych na linie lotnicze Belavia. Poza tym Ameryka w ramach procesu normalizacji wzajemnych stosunków planuje w bliżej nieokreślonym terminie wznowić funkcjonowanie swojej ambasady w stolicy Białorusi. Wciąż nie został zatrzymany sprawca śmiertelnego postrzelenia prawicowego amerykańskiego publicysty Charlie'ego Kirka. Służbom udało się jak na razie znaleźć jedynie jego broń. Jeden z czołowych aktywistów ruchu Make America Great Again w środę został postrzelony w szyję na kampusie Uniwersytetu w Utah. Mimo szybkiego przewiezienia do szpitala lekarzom nie udało się uratować jego życia. Sprawca morderstwa wciąż pozostaje nieuchwytny. Amerykańskim służbom udało się za to znaleźć i zabezpieczyć użyty przez niego karabin. Podejrzany oddał strzał w kierunku Kirka z dachu jednego z budynków, a następnie miał z niego zeskoczyć i wtopić się w otoczenie uniwersyteckiego kampusu. Najprawdopodobniej jest to osoba w wieku studenckim. Z wysokiej jakości nagrań z monitoringu wynika, że sprawca był ubrany w czarne okulary i ubrania. Bezpośrednio po strzelaninie na kampusie w Utah zatrzymano 2 osoby. Zostały one zwolnione z aresztu po kilku godzinach z powodu braku dowodów na ich udział w sprawie. Federalne Biuro Śledcze FBI ogłosiło, że bada mord jako przypadek przemocy na tle politycznym. Służba zaapelowała do obywateli o pomoc w obławie na zabójcę i wyznaczyła nagrodę w wysokości $100,000 za udzielenie informacji, które pozwolą na jego zatrzymanie. FBI zamieściło także 2 zdjęcia podejrzanego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w przesłaniu wideo określił Kirka mianem męczennika politycznego. Jego zdaniem odpowiedzialność za śmierć prawicowego publicysty ponosi radykalna lewica. Trump zamierza przyznać Kirkowi pośmiertnie prezydencki medal wolności. Sąd Najwyższy Brazylii zagłosował za skazaniem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro za próbę przeprowadzenia zamachu stanu. Postępowanie wobec polityka było krytykowane przez Stany Zjednoczone. Wniosek poparło 3 z 5 członków składu sędziowskiego Sądu Najwyższego zajmującego się wydarzeniami sprzed prawie 3 lat. Wówczas Bolsonaro po przegranych wyborach prezydenckich miał próbować nie dopuścić do przejęcia władzy przez ich zwycięzcę Lulę da Silvę. Zdaniem prokuratorów w tym celu powołał do życia zorganizowaną grupę przestępczą złożoną z kilku swoich najbliższych współpracowników. Dodatkowo usłyszał on zarzuty w sprawie niszczenia mienia przez swoich zwolenników, gdy na początku 2023 roku zaatakowali oni parlament i budynki rządowe. Bolsonaro grozi nawet do 40 lat więzienia.
Prawnicy byłej brazylijskiej głowy państwa zapowiedzieli odwołanie się od wyroku. Chcą oni, żeby został on ostatecznie wydany przez pełen 11-osobowy skład Sądu Najwyższego. Sam Bolsonaro, przebywający obecnie w areszcie domowym, nie stawił się na czwartkowej rozprawie. W innej sprawie sądowej prawicowy polityk został wykluczony z możliwości startu w wyborach przez najbliższych 5 lat. Proces Bolsonaro był wielokrotnie krytykowany przez przedstawicieli Białego Domu. Amerykański prezydent Donald Trump niedawno powiązał nałożenie 50% ceł na towary importowane z Brazylii właśnie z oskarżeniami o próbę przeprowadzenia zamachu stanu przez byłego brazylijskiego przywódcę. Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim złożyła wniosek o odwołanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Jej politycy krytykują umowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi oraz południowoamerykańską grupą Mercosur. Pierwsze informacje o możliwym złożeniu wniosku o wotum nieufności wobec szefowej Komisji Europejskiej pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Podpisy miały zbierać pod nim Lewica i prawicowa grupa Patrioci dla Europy. 72 sygnatury pod dokumentem udało się już zebrać skrajnie lewicowej frakcji. Liderzy Lewicy zarzucają von der Leyen podpisanie umów niekorzystnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi miało zostać zawarte bez odpowiedniego demokratycznego mandatu, a ponadto daje ono Ameryce lepszą pozycję we wzajemnych relacjach gospodarczych kosztem Europy. Umowa z państwami Ameryki Południowej, zdaniem Lewicy, może doprowadzić do zniszczenia europejskiego rolnictwa. Kierowana przez niemiecką polityk Komisja Europejska miała również zachowywać się biernie wobec agresji Izraela na strefę Gazy. Lewicowi europosłowie bezskutecznie wzywali ją wielokrotnie choćby do zawieszenia umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską oraz Izraelem, czy też do wprowadzenia embarga na import broni do tego kraju. Parlament Europejski zgodnie z przepisami najprawdopodobniej będzie musiał zająć się oboma wnioskami o wotum nieufności wobec von der Leyen. Patrioci dla Europy zarazem nie wykluczają poparcia dokumentu złożonego przez frakcję Lewicy. Ambasador Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych Peter Mandelson został odwołany z funkcji z powodu powiązań z Jeffreyem Epsteinem. W tym tygodniu media opublikowały wiadomości wymieniane między brytyjskim dyplomatą i zmarłym amerykańskim przestępcą seksualnym. W poniedziałek amerykańscy politycy zamieścili ocenzurowaną kopię książki urodzinowej, którą Mandelson 22 lata temu przekazał Epsteinowi z okazji jego 50. urodzin. Ówczesny brytyjski minister nazwał w niej amerykańskiego finansistę swoim najlepszym przyjacielem. Następnie media w Zjednoczonym Królestwie opublikowały kopie wiadomości e-mail wymienianych między oboma mężczyznami. Z ich treści wynika, że Mandelson wspierał Epsteina nawet wtedy, gdy został on już oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich. Na przykład nakłaniał on byłego finansistę, aby złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie z więzienia. Jeszcze w środę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer bronił ambasadora Zjednoczonego Królestwa w Waszyngtonie, bo Mandelson miał wyrażać skruchę z powodu znajomości z Epsteinem. W czwartek brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o zmianie swojego stanowiska przez szefa rządu. Starmer zwrócił się do sekretarz spraw zagranicznych Yvette Cooper o zwolnienie Mandelsona ze stanowiska, ponieważ nie przedstawił on dokładnego charakteru swoich osobistych relacji z Epsteinem. Albania jako pierwszy kraj na świecie ma ministra stworzonego przez sztuczną inteligencję. Rząd Ediego Ramy niedawno zapowiedział szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii. Produkt AI nosi nazwę Diella, oznaczającą słońce w języku albańskim. Podczas konwencji swojej partii socjalistycznej premier Albanii przedstawił go jako pierwszego członka rządu, który nie jest fizycznie obecny, lecz został stworzony w świecie wirtualnym przez sztuczną inteligencję. Według Ramy narzędzie będzie wykorzystywane przede wszystkim do przeprowadzania przetargów na zamówienia publiczne. Dzięki temu wszelkie tego rodzaju procedury mają stać się w 100% transparentne, a wydatkowane pieniądze w pełni rozliczane. Urządzenie będzie mogło ponadto zatrudniać do określonych zadań utalentowanych ludzi z całego świata. Portal Politico przypomina, że Diella była już wcześniej wykorzystywana przez albańskie władze. Dotąd obsługiwała ona platformę e-Albania, umożliwiającą Albańczykom załatwianie większości spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. W ubiegłym miesiącu socjalistyczny albański rząd zapowiadał szersze zastosowanie nowoczesnych technologii. Niewykluczone, że sztuczna inteligencja w przyszłości będzie całkowicie kontrolować przynajmniej jedno z ministerstw. W opinii Ramy nowe rozwiązania mogą pomóc wyeliminować powszechną w kręgach politycznych korupcję. Poza tym Albania planuje w ciągu kilku lat stać się pierwszym państwem, które wycofa z obiegu fizyczną gotówkę i zastąpi ją płatnościami elektronicznymi. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.